Hej, cześć i czołem! W tym filmiku chcemy Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o najważniejszym aspekcie jazdy motocyklem, czyli o komforcie. I komfort w naszej opinii ma największy wpływ na bezpieczeństwo motocyklisty, ponieważ motocyklista, który ma problemy z piciem albo problemy z ciśnieniem, czyli go pije albo ciśnie, ma poważny problem z tym, żeby skoncentrować się na tym, co dzieje się na drodze. A to jest najważniejsze, bo my musimy myśleć za innych kierowców, rozglądać się, być cały czas czujnym i na 100% po prostu skoncentrowanym, żeby po prostu być bezpiecznym. Jeżeli boli nas głowa, inne części ciała od źle dopasowanych ciuchów, taka jazda jest mało przyjemna i jest też niebezpieczna naszym zdaniem. W tym filmie skupimy się na kaskach. Jeżeli jest to dla Was temat interesujący, to zachęcamy do oglądania. Ten film postaramy się, żeby był uporządkowany, dosyć krótki, bez różnych takich dygresji, więc mam tutaj taką listę, do której sobie będziemy lecieć i do której będziemy zerkali. Więc tak, na początku, jeżeli po prostu wybieramy kask, to wybierzmy odpowiedni model dla siebie. Albo kask integralny, albo kask szczękowy, jeżeli jesteśmy turystami, tak, to jakiś model turystyczny. Jeżeli jeździmy sportowo, to jakiś model sportowy. Jeżeli nie wiemy, jak jeździć, czym będziemy jeździli, to weźmy sobie taki kask w miarę uniwersalny, który będzie i dobry na tor, i na turystykę, i do miasta. Wszędzie się sprawdzi, ale nie będzie wszędzie najlepszy, ale będzie coś, co się jakby przyda przy każdym motocyklu, przy każdym rodzaju jakby motocyklowania. Więc tutaj ten pierwszy krok taki jest najważniejszy, żeby sobie dobrać odpowiedni kask, model, który będzie po prostu spełniał funkcje, których od niego oczekujecie. Bo nie wiem, czy wiecie, nową definicją przygody jest zabranie niewłaściwego sprzętu w niewłaściwe miejsce. Więc jeżeli chcecie mieć kask taki, to nie myślcie o tym, że będzie on dobry na autostradzie. Albo na przykład, jeżeli jesteście turystą, no to kask sportowy się nie sprawdzi, chociaż ma świetną wentylację, bo będzie bardzo głośny i ta pozycja też jakby tego kasku jest dostosowana do pozycji pochylonej, więc musielibyście mieć no taki motocykl turystyczny. Chyba, że tak, turystycznie będziecie zasuwać swoim gigsem albo czymś, co ma taką pozycję, to wtedy jest to do przyjęcia, absolutnie. Tak, więc lecimy do kolejnego punktu. To będzie oczywiście skorupa i jej rozmiary. Im więcej producent oferuje rozmiarów skorupy, tym jest to dla Was bardziej komfortowo i bezpieczne. Jeżeli na przykład jest jeden rozmiar skorupy i producent pcha tam wszystkie rozmiary kasków, to znaczy, że najmniejszy rozmiar będzie miał ogromną skorupę, która będzie ciężka, która będzie duża, aerodynamicznie będzie, że tak powiem, negatywna, będzie tutaj Wam to głową rzucało dosyć mocno. No plus oczywiście obciążenie karku, kręgosłupa, duży ciężar, również podczas uderzenia to będzie jeszcze bardziej impaktowało na uszkodzenia, które będą mogły powstać, więc duża ilość skorup jest zawsze na plus. Tak jest. Ta proporcja pomiędzy EPS-em, wyściółką a skorupą będzie zachowana w ten sam sposób i wszystkie kaski będą mega dopasowane i w ten sam sposób będą reagowały w momencie uderzenia. W ogóle taki minimum to jest według mnie dwa rozmiary skorup. Minimum. Tak? I to kaski też Premier, Shoei to jest tak 4 rozmiary skorup. 5 nawet, więc naprawdę to jest bardzo dobrze przemyślane i warto na to zwracać uwagę. Tak jest. Punkt następny, moi drodzy, mamy taki opis, który nazywa się materiał. Tak. I materiał skorupy to jest taka rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, ponieważ ona będzie działała wtedy, kiedy już ten komfort nie będzie Wam pomagał. To jest taki aspekt, w którym niezależnie od tego, co teraz opowiemy, to ważne, żebyście wiedzieli, że kaski są robione z kilku rodzajów materiałów. Jeżeli chodzi o marki premium, takie jak Shoei, to wszystkie kaski są robione z jednego rodzaju kompozytu, znaczy to jest kompozyt na bazie włókna szklanego, może być jeszcze kompozyt na bazie włókna węglowego. Idea jest taka, że ten materiał kruszy się w kontrolowany sposób, nie tworząc ostrych krawędzi. Wszystkie inne kaski są robione z materiałów termoplastycznych, czyli nie są takimi paneczkami, tylko są takim granulatem rozgrzanym do postaci płynnej, wtłaczanym w ten foremkę i czy to będzie wanienka, sedesik, karabin czy kask, to im jest wszystko jedno, ale ten materiał niestety starzeje się szybko. Wiem, miało nie być dygresji, film miał być uporządkowany i łamie się on, tworząc ostre krawędzie, dlatego materiał skorupy jest też taki ważny, więc niezależnie od tego, co powiemy, jak już powiedziałem, wybierajcie kaski z kompozytu najchętniej, chyba że ekonomia Wam nie pozwala. Tak, a co powiesz na temat kasków karbonowych, bo ktoś może powiedzieć, że on będzie najlżejszy, będzie najwygodniejszy i jakby będzie w nim największy komfort. Większość kasków produkowanych na tej planecie, motocyklowych z homologacją zarówno EC205 i EC06, jak i posiadających homologację FIM, czyli tą homologację sportową, dopuszczającą do współzawodnictwa rangi Mistrzostw Polski czy Mistrzostw Świata, to są kaski, które najczęściej nie są wykonane wyłącznie z karbonu. To znowu są kompozyty, których karbon stanowi ten nośnik najważniejszy, dlatego że karbon również kruszy się tworząc ostre krawędzie, między innymi w Snellu, miało nie być dygresji, jest taka fundacja, która zajmuje się kaskami sportowymi. Jest taki test uderzenia
ostrym, ale nie metalowym narzędziem w kask, które ma symulować właśnie uderzenie kawałkiem karbonu, który w momencie zderzenia lub uderzenia odrywa się od pojazdu i może uderzyć w głowę motocyklisty. Dlatego kaski z czystego karbonu, zresztą tych karbonów też są różne rodzaje, ale to o tym inny film. Kaski z czystego karbonu nie do końca są najlepsze, głównie dlatego, że mogą się złamać, tworząc ostrą krawędź, która może być niebezpieczna dla użytkownika. I niekomfortowa przy wbiciu w głowę. Na pewno. Można trochę zmienić sposób myślenia. Dobra, następnym punktem jest wentylacja. Łączy się ze skorupą, tak, te wszystkie kanały wentylacyjne przebiegają właśnie w środku w skorupie, w EPS-ie, są poprowadzone. Oczywiście wentylacja jest bardzo ważna, bo jeżeli jedziemy w takim garnku, chociażby był najpiękniejszy i tak dalej, to jeżeli on nie oddycha, nie wentyluje, no to jesteśmy upoceni, umęczeni, jesteśmy niedotlenieni, przegrzani i to na pewno naszemu organizmowi nie pomaga w tym, żeby być w 100% skupionym i patrzeć na to, co się dzieje na drodze. I tutaj mamy do wyboru kilka opcji. Opcja zabawa, czyli wkładamy kask na 15 minut, jedziemy sesję na torze i ten kask może naprawdę przez jego wentylację może przelecieć bardzo wiele litrów powietrza. W sensie tam się robi huragan, może postawić włosy. Wentylacja jest na takim poziomie, że przy osiągnięciu prędkości 30 km na godzinę on wyrównuje temperaturę z tym, co jest na zewnątrz kasku i wewnątrz kasku. Rzeczywiście wentylacje w kaskach sportowych stoją na mega wysokim poziomie i mogę Wam powiedzieć, że gdybyście chcieli koniecznie zrobić jakieś fizyczne zajęcia w kasku, to kask sportowy byłby do tego najlepszym rozwiązaniem. Ale nie ma róży bez kolców. Tak, dobra wentylacja, wydajna wentylacja to też jest dużo hałasu w środku, tak? Ten szalejący tam wiatr. Niestety wzmaga też doznania akustyczne. Na szczęście są też zatyczki, nie ma tak naprawdę cichych kasków. Jeżeli szukacie takiego kasku, no to się możecie rozczarować, bo też od poziomu hałasu zależy tak, jeżeli musi kask być dobrze dopasowany, nie może być za luźny, żeby jakby te powietrze tam za bardzo nie fruwało sobie. I musi być też dobra pozycja na motocyklu. Jeżeli na przykład jeździcie tak turystycznym, a macie kask sportowy, no to wszystko do siebie nie będzie pasowało. Ta pozycja, pole widzenia, działanie wentylacji. Uderzenie strumień powietrza w kask. Dokładnie, tak, więc ta aerodynamika, ta jego budowa nie będzie jakby odpowiednia do tej pozycji i też będzie wtedy głośniej, więc to wszystko jest naprawdę, zależy od wielu czynników. Wiadomo, że im ciszej, tym lepiej, więc to dopasowanie, ten EPS, to wszystko jest bardzo ważne w tym, jaki poziom hałasu osiągacie w kasku. Zawsze najmniejszy będzie zatyczkami, tak? I zawsze inwestujcie sobie w dobre zatyczki, żeby te kanały uszne też były czyste i żeby nie były później żadnych przygód z infekcjami. Dobra, teraz dygresja. Miało ich nie być. Średnio w kasku motocyklowym, który jest kaskiem integralnym, w tunelu aeroakustycznym wynik hałasu przy prędkości 100 km na godzinę to jest 100 dB. To jest bardzo głośno. Jeżeli będziecie jechać dłużej niż 15 minut, zauważycie potęgowanie się tego odczucia hałasu w kasku i może się okazać, że nawet po zatrzymaniu w miejscu docelowym, nie wiem, po 3-4 godzinach jazdy, nadal będzie Wam huczało w uszach. I teraz uwaga, jak pójdziecie do laryngologa i zadacie mu pytanie, jak długo możecie przebywać w natężeniu hałasu rzędu 100 dB, to może się okazać, że jak jest laryngolog bardzo dobrze, że tak powiem, do Was nastawiony, to Wam powie, że bez jakby ubytku słuchu takiego, bo to też to pasmo dźwięku jest wycinane w różnych nie od razu ogłuchniecie. To nie jest tak, że na początku będą Wam wycinały się jakieś tam spektra dźwięku, których rzadko używacie. Ale po 15 minutach jazdy w hałasie 100 dB możecie już odczuwać problemy ze słyszeniem później, że tak powiem, przez jakiś czas. Oczywiście to się wszystko, te ciśnienia będą się wyrównywać i nie ogłuchniecie, ale długoterminowa, długotrwająca taka ekspozycja na bardzo głośny hałas może prędzej czy później spowodować u Was ubytki słuchu, takie trwałe. Na przykład też jeżeli macie duże problemy z hałasem, to po prostu też kupcie sobie byle jaki kask, ale jeździcie z takimi prędkościami, nie wiem, do 50 km na godzinę, więc to na pewno też nie będzie przeszkadzało. Okej, rozrusznik serca w nieboszczyku też działa, tylko nie przynosi zamierzonego efektu, tak. Dobrze. Następnym punktem naszego programu jest wizjer. Tak. Żeby być bezpiecznym, trzeba widzieć i też ten komfort takiego szerokiego spektrum pola widzenia też na pewno dużo pomaga, tak? Wiadomo też obszar widzenia w górę, w dół, żeby widzieć zegary, prędkości, na przykład to, czy nie miga jakaś tam lampeczka w Ducati. No i widoczność dla mnie na przykład jest ważna w boki, bo ja często się rozglądam na motocyklu, staram się monitorować to, czy ktoś nie jedzie za mną w korku, jakiś inny motocyklista, żeby go puścić, albo inny samochód, wiecie. Ja staram się mieć mieć oczy dookoła głowy.
i jakby to w pole też po boku mi w tym bardzo pomaga. No i też ta aerodynamika, tak, że ta skórka właśnie jest mniejsza, lepiej dopasowana do mojego kształtu głowy, to ja odwracając się na boki też mam mniejsze podmuchy powietrza, to znaczy mniej je odczuwam, mniej szarpią moją głową. Nie są bardzo przeszkadzające, więc ten komfort jest dzięki temu wyższy, lepszy. No, wyobraźcie sobie kask, który będzie miał bardzo dużą skorupę i wasze oczy będą odsunięte od szyby, więc będziecie z pewnej odległości widzieć tą szybę i to pole widzenia będzie ograniczone. Jeżeli kask będzie optymalnie, to odległość waszych oczu od szyby będzie mniejsza i wasze pole widzenia automatycznie stanie się większe. Ale tutaj jest aspekt jeszcze jeden, o którym warto wspomnieć, to pinlock, bo może się okazać, że szyba szybą, wizjer wizjerem, a kiedy wam szyba zaparuje, to nic nie będziecie widzieć. Inwestujcie zawsze w kaski, które będą miały system odparowywania, znaczy utrudniania parowania wizjera, bo to też nie jest immunitet i to nie jest tak, że one nigdy nie zaparują. Pinlocki mają swoje numerki, w sensie mają tą jakość i ilość wilgoci, którą są w stanie zaabsorbować. I to jest tam 30, 70 i 120, jak dobrze pamiętam. I kaski marek premium z reguły mają 120, to są pinlocki, które zapewniają najlepsze pole widzenia, bez deformacji go, w momencie, kiedy nawet ta wilgotność względnie wewnątrz kasku jest spora, a różnica temperatur jest bardzo duża. Czyli ważne jest to, żeby być widocznym, ale również widzieć? Tak. Jakby też w słoneczne dni, kiedy słońce świeci ostro, prosto w oczy, oczywiście ważna jest blenda, na przykład, którą mamy w kaskach turystycznych. Oczywiście ta blenda trochę waży i taki kask z takim wyposażeniem jest troszeczkę cięższy, dlatego ja kocham takie rozwiązanie takie jak właśnie wizjer fotochromatyczny, który sam się reguluje, przyciemnia, kiedy jest bardzo jasno, rozjaśnia, kiedy jest już jakby po zmroku, kiedy jest noc. Dodatkowy mechanizm nie jest potrzebny, nic więcej to nie waży. Jest to dosyć drogie rozwiązanie, ale bardzo uzależniające, bardzo wygodne. Nie trzeba myśleć o tym, że ok, dzisiaj mam ochotę polatać sobie w ciemnej szybce i muszę na wieczór zabrać jakąś dodatkową ze sobą, żeby na noc ją wymienić. Więc oczywiście jakby te kwestie są bardzo ważne i chronicie swoje oczy przed nadmiernym światłem. Jeżeli jesteście oślepieni, no to chwila nieuwagi i nic dobrego z tego nie będzie. Są różne wizjery, mają one różne właściwości. Mam oddzielny w ogóle film o wizjerach, na przykład są wizjery żółte, które podbijają kontrast, poprawiają widoczność. Są wizjery nawet takie piękne, złote, które też jakby tutaj poprawiają kontrast, widoczność, trochę nie przed słońcem. Więc każdy z tych wizjerów, poza tym, że na przykład jak ten świetnie wygląda, ma swoje funkcje, z których właśnie warto korzystać i być tego świadomym, co możemy sobie poprawić, jeżeli chodzi o jakość naszego widzenia. Trzeba pamiętać, że w ciemnym wizjerze w nocy widać G, czyli lepiej mieć rzeczywiście, kiedy chcecie swoją I nie podróż... jest to punkt G. Jeżeli chcecie swoją podróż kontynuować po zmroku, to warto przygotować się na to, żeby zmienić sobie wizjer, ponieważ w założeniu wizjer kaskomocyklowego przezroczysty ma pierwszą klasę optyczną i nie deformuje pola widzenia więcej niż 10%. Co za tym idzie, jest chyba najważniejszą częścią wizjera i dbajcie o niego, pamiętajcie, żeby nie myć go środkami do czyszczenia szyb szklanych, ani żadnymi mocnymi detergentami, ponieważ te właściwości, zwłaszcza jego przezierność, odkształcenie będzie się zmieniało, jeżeli on będzie reagował z jakąś chemią, a to niestety się dzieje. Woda jest rozwiązaniem, które załatwia temat całkowicie. Jeżeli jesteście bogaci i chcecie wydać pieniądze, to i chcecie te robale szybko zdjąć z szyby, to kupujcie sobie środki do czyszczenia wizjerów z poliwęglanu, bo z poliwęglanu jest wizjer kaskomocyklowego. Tak, ja najbezpieczniej się właśnie czuję na motocyklu, kiedy widzę swoje zegary, mogę się schylić jakby tutaj, też nawet sobie zajrzę do nerki, nie wiem, na światłach, sprawdzę, czy ona jest zapięta, czy tam tanek bak jest zamknięty, bo ja często mam takie nerwice, że albo się mi często zdarza nie domykać tych różnych rzeczy, jak jestem na stacji benzynowej. I też jak widzę na boki duży zakres, kiedy mogę się rozejrzeć, sprawdzić swoje martwe pole, to co się ze mną dzieje, też jest to dla mnie naprawdę coś, co poprawia mój komfort jazdy psychiczny. I szybka dygresja do pierwszego punktu, czyli do funkcji kasku. Kaski sportowe mają pozycję bardziej pochyloną, kaski turystyczne mają bardziej wyprostowaną i są takie kaski, które mają pozycję inną. Także też dostosowujcie swoje kaski normalnie jak Kama Sutra z tymi pozycjami, którą lubicie najbardziej. Dobra, kolejny punkt to EPS. Tak jest. EPS polistyren spieniony to jest ten cały styropian, który jest w kasku i okazuje się, że on jest najważniejszą częścią, która chroni naszą głowę, ponieważ jego zadaniem jest wychwycenie ruchu naszej głowy wewnątrz kasku w momencie, kiedy zostaje zadane uderzenie tak silne, że niestety, ale nasza głowa musi się już przemieścić i chodzi o to, żeby nasz mózg w czaszce, która ma podobną funkcję jak kask, nie uderzył o ściankę, więc chodzi o to, żeby to uderzenie było rozłożone w czasie
i żeby, jakby, no, jeżeli trwa dłużej, to przeciążenie wewnątrzczaszkowe jest mniejsze. Dobrze, ale to jest taka fizyka, o której mieliśmy komfort. to jest tak komfort. Tak, są różne gęstości EPS-u i ta przy głowie gęstość jest taka najbardziej miękka, komfortowa. Ona się dostosowuje do kształtu naszej głowy, więc jeżeli macie dwa takie same kaski w tych samych rozmiarach, na przykład tak jest, jeżeli chodzi o mnie i o Alka, naszego tutaj testera. Stiga naszego, pozdrawiamy. To mamy obydwoje NXR w rozmiarze S i ja niechcący założyłam jego kask, bo mieliśmy białe i mówię, o co chodzi, to chyba nie jest mój kask. No w ogóle inaczej się ułoży do jego głowy, do jego rogów i innych tam wypustek, więc naprawdę było mi w nim bardzo źle. Pozdrawiam Cię, Alku, sorry. Słuchajcie, jeżeli kupujecie kask, to prawdopodobnie pierwszą rzecz, którą zrobicie, to zmierzenie obwodu własnej głowy. Wyjdzie Wam jakiś wynik i może się okazać, że wejdziecie właśnie do sklepu, gdzie nikt tego kasku nawet nie musiał mierzyć przed Wami, ale ten kask na Was nie pasuje i to pełen szok i niedowierzanie. Jak to? Przecież ja mam obwód głowy 56, na tym kasku jest napisane, że on ma też 56, musi pasować. Nie musi, ponieważ antropologia mówi, że mamy różne kształty głów, więc ta czapka ma obwód głowy, która to pasuje na moją głowę. I każdy, kto ją założy, będzie o tym samym obwodzie głowy, będzie ona na niego leżeć, ale dlatego, że ona jest miękka. I niezależnie od tego, czy nasza głowa jest bardziej podłużna lub mniej podłużna, to ta czapka się do tego dostosowuje. Kaski nie mają takiej funkcji. Kaski są tworzone w określonym kształcie i obwód może się zgadzać, ale kształt może nie pasować. Dlatego tak super ważne jest mierzenie kasku. I tak super ważne jest to, żebyście w tym kasku spędzili kilka minut, kilkanaście, a najlepiej jakby to było co najmniej pół godziny, żebyście sobie spokojnie posiedzieli i poczuli, jeżeli jest wewnątrz uczucie śrubki, gwoździa lub kamienia, czegoś twardego, co jest razem z Wami w kasku i oczko Wam się mruży i zaczynacie stękać i ślina Wam z kącika ust wypływa, to może się okazać, że ten kask nigdy nie dopasuje się do Waszego kształtu głowy. Ale nigdy nie mów nigdy, bo za chwilę przejdziemy do kolejnego punktu, gdzie można ten kask dzięki specjalnym technologiom Shoya właśnie sobie dopasować. Tylko Shoya! Tak. Ale jeszcze sobie przejdźmy przez wyściółkę, bo pamiętajcie, że kaski premium mają różne rozmiary właśnie policzków. Jeżeli na przykład jesteście pomiędzy różnymi rozmiarami, czy tam wymiarami, czy przestrzeniami, no to jeżeli S jest dla Was za małe, M trochę za duże, to do tej M-ki możecie kupić grubsze policzki i w ten sposób sobie dopasować idealnie kask do kształtu, nie wiem, kości policzkowych, chomików i innych. Antropomorficznego odzwierciedlenia. I często niestety sprzedawcy o tym nie mówią, bo nie wiem, chcą szybko sprzedać, jest dużo klientów i tak dalej, ale przeważnie jeżeli ktoś sprzedaje kaski premium, jakiś punkt, musi mieć u siebie na stanie właśnie różne rozmiary policzków i powinni sprzedawcy Wam w tym pomóc. I może się okazać, że to już zrobi dużo roboty, tak, ale nadal nie ma rozwiązania na rogi. Tak, i w Show jest w sumie jedyną taką marką, która ma taki system Personal Fitting System i jeżeli na przykład już zakupicie sobie Wasz wymarzony kask albo po dłuższym okresie jazdy, nie wiem, jednak stwierdzicie, że coś Was tutaj pije, boli, uwiera, to możecie się wybrać do specjalisty, który Wam to wszystko naprawi. W Czym jaki jest sposób? PFS? Personal Fitting System. To jest dostosowanie wyściółki do konkretnego kształtu Waszej głowy i chodzi o to, że jeżeli na przykład macie rogi tu, to można kask lekko unieść, właśnie wkładając troszeczkę więcej wyściółek. Można też przesunąć Waszą głowę w kasku, zmieniając pozycję rogów i też będzie tego ucisku zdecydowanie mniej. W mojej ocenie jest to najbardziej sensowne rozwiązanie, jakie widziałem na rynku, które powoduje, że większość osób może dopasować sobie kask tej konkretnej marki. Jazda motocyklem nie powinna boleć, no dopiero po upadku. W czasie jazdy lepiej, żeby nic nie uwierało. Dobre ubranie też pomaga to przetrwać jakoś. Ale niech zaboli, żeby się nauczyć, żeby tak nie robić drugi miało raz. być masochizm, to nie chyba to rozwiązanie, do którego biegniemy. No właśnie, może komfort też leży w tym, że kupicie sobie drogie kaski, marek premium, ale może po tym wypadku mi rzeczywiście boleć. Tak powinno być. Tak, za to płacicie więcej i oczekujecie więcej. Taka jest główna idea. Dlatego zamykając klamrą kilka takich tutaj punktów, to jest tak. Skorupa z kompozytu to jest rzecz, którą powinniście chcieć mieć, dlatego że ona będzie niekoniecznie w komforcie, ale w bezpieczeństwie bardzo pomagać. I co najmniej 2 rozmiary skorupy, a najlepiej 3 rozmiary skorupy, żeby to dopasowanie było idealne i żeby on dokładnie leżał, obejmował Waszą głowę i miał określoną masę i określoną ilość EPS-u, która będzie wychwytywała przemieszczenie Waszej głowy. I żebyście widzieli jak najwięcej w tym, żeby wentylacja funkcjonowała. Podsumowuję już. Dobrze. Jeżeli coś nie leży, to wtedy możecie modyfikować gąbeczki w środku, a jeżeli chodzi o Shoya, to możecie nawet wymienić gąbeczki, które są już idealnie do Was dopasowane, ale to nie jest koniec komfortowych. Tak, bo ja jeszcze chciałam wrócić do wyściółki, tak, Proszę. no bo ona też spełnia inne funkcje. Właśnie oddycha, odprowadza wilgoć, pochłania ją.
Można ją prać, tak, ona się nie odkształca podczas takiego właśnie czyszczenia, więc jakby utrzymanie czystości, jakby tego właśnie obiegu wilgoci w kasku, na przykład wielbiciele Diony też na pewno będą wiedzieli na temat dużo na temat właśnie obiegu wilgoci, jest bardzo ważne, tak, bo jesteście mniej upłoceni, mniej zmęczeni, mniej wydrenowani. I też jakby ta skóra nie jest taka bardzo umęczona, więc jakość tej wyściółki jest naprawdę bardzo ważna. Nieważne jest, żeby ona była fajna, kolorowa, nie wiem, z różnych takich wymyślnych materiałów, ale żeby po prostu ma robić robotę. Spełniała swoje zadanie. Tak? Jak termoaktywna bielizna? Słuchajcie, tutaj mamy tak, materiał, który ma nie pozwalać wejść wilgoci z zewnątrz, żeby nie nasiąkał nam kask podczas jazdy od dołu. Mamy tutaj takiego misia przyjemnego, który ma właśnie odprowadzać wilgoć, ale przy uszach i w tych miejscach, które nie dotykają naszej głowy, ta wyściółka ma też inną strukturę i spełnia zupełnie inną funkcję. Nie lekceważcie wyściółki i pamiętajcie, że jeżeli chodzi o marki premium, to upranie tej wyściółki przywraca jej te właściwości, które miała od nowości, więc nie lękajcie się, kupcie specjalne detergenty, żeby nie było potem, żeby oczy łzawią, takie No More Tears albo dedykowane do wnętrza kasku motocyklowego i nie bójcie się tego czyścić. To naprawdę mega poprawia komfort jazdy na motocyklu. Tak, teraz takim ostatnim elementem ważnym właśnie w kasku to jest zapięcie. Oczywiście najbardziej bezpieczne jest zapięcie DD. Jest też komfortowe, tak, no bo ma dosyć mało powierzchni, nie jest skomplikowane, tutaj nic nie uwiera, ale jeżeli ktoś jest jakby takim bardzo wygodnickim, to oczywiście może sobie kupić kask z mikroklikiem, z mikrolokiem. Otwieranie, zamykanie, tak, według sekundy. Ważne jest to, żeby jednak sobie wyregulować to zapięcie, ten pasek, tak, żeby nie uwierał, ani nie był za długi, nie wisiał bezsensownie. Kryterium tego dopasowania, może warto wspomnieć. Zapięte zapięcie nie powinno się dać zdjąć przez brodę, to jest jakby podstawowe kryterium, ale żeby nie było za ciasno, to muszą się dwa paluszki mieścić pod brodą. Oczywiście każdy ma inną konstrukcję szczęki, może się okazać, że to będzie ciężko do zrobienia, ale z reguły jeżeli dwa paluszki się mieszczą, to nie zjeżdża przez brodę i nadal możemy się schylać i nie zmienia nam się głos na jakiegoś kermita. Tak, więc regulacja zapięcia jest dosyć ważna. Też fajnie jest sobie zapinać jakby to zapięcie, żeby w trakcie jazdy nie stukało kask. Mi się czasem zdarzy tego nie zrobić i jakby się... Kto tam puka? Dzięcio. Pięki to ty. Dobra, i patrzę tutaj na naszą listę, chyba omówiliśmy wszystko. Tak. Tak więc pamiętajcie, że bezpieczny motocyklista to jest taki, którego nic nie boli, ani głowa, ani barki, ani nadgarstki, wszystko dobrze pracuje, nie uwiera go nic. Tak jest. Ma dużo powietrza w kasku, tak, wszystko widzi i jest widoczny i po prostu... Aha, i wiem, o czym jeszcze możemy powiedzieć. Proszę. Audio. Tak, audio, interkomach. To jest cudowne rozwiązanie, jeżeli jeździcie z drugą osobą, to jest podwójna para oczu, ostrzegacie się nawzajem, wymieniacie uwagi na temat przyczepności asfaltu, chyba, kałuż że to gaduła jest i tak dalej, także można wymutować Krzysztofa na przykład. Nawigacja, tak, skręć tu, skręć tam, naprawdę komfort się o wiele zwiększa i naprawdę macie drugą parę oczu, tak jak już powiedziałam, która Wam pomoże tutaj nawigować między samochodami i w ruchu ulicznym. Radykalnie podniesie bezpieczeństwo jazdy. Oczywiście najlepszym, najbardziej idealnym rozwiązaniem jest taki zintegrowany interkom, który po prostu nie wystaje poza bryłę kasku. Tak, bo takie systemy, które są zewnętrzne, niestety mogą i hałasować, i w momencie uderzenia mogą też robić Wam dużo złego. Tak, no i aerodynamicznie też trochę zaburzają tą budowę kasku, tak, ale oczywiście nie każdy kask ma dedykowany miejsce na interkom, więc my się tutaj takimi różnymi rozwiązaniami posługujemy. A potem zmieniając kaski, zmieniacie sobie, przekładacie interkomy do nowych kasków i też to jest coś za coś, no nie ma róży bez kolców, no. Tak, dokładnie. Więc tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że było to w miarę poukładane, chociaż tutaj Krzysztof sobie lawirował tutaj między różnymi tematami, ale dużo ciekawych rzeczy powiedział, więc dzisiaj dostanie kolację jednak. Jeżeli macie jakieś pytania do filmu, to oczywiście nie lękajcie się. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, albo są takie tematy, które warto by było pociągnąć dalej, to też dajcie nam znaka. No i tyle chyba. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!